Ilekroć odpalam jakąś nową grę wyścigową, myślami powracam do pierwszego test drive'a, w którego grałem jeszcze na Commodore 64 i nie mogę się nadziwić, jaki to progres przeszły gry o samochodach. The Crew 2 jest takim spełnieniem moich mokrych snów z dzieciństwa, gdy marzyłem o pełnej dowolności w sferze prowadzenia pojazdów. Po części odnajdywałem ją w Test Drive 3, ale to jeszcze nie było to. Co prawda zmiana samochodu w motorówkę była w stareńkim Space Hunter, a całkowitą dowolność w lataniu miałem w Pilot Wings 64, o ile ktokolwiek to pamięta. The Crew 2 jest właśnie taką wypadkową różnych tytułów. Nie sądzę, że zamierzoną, ale ktoś z dostatecznie długim stażem gracza może wskazać palcem, gdzie poszczególne elementy widział wcześniej. Na wstępie dodam, że nie grałem w część pierwszą, więc chwalenie pomysłu, który był zaimplementowany w części pierwszej, będzie tutaj czymś normalnym. The Crew 2 jest grą, która stawia na maksymalną dowolność w poruszaniu się sprzętami jeżdżącymi, latającymi i pływającymi. Do pełni szczęścia brakuje tylko dyliżansu i hulajnogi, ale to może w The Crew 3. Do dyspozycji dostajemy miniaturową wersję Stanów Zjednoczonych Ameryki, po których możemy sobie dowolnie hasać. Czy to na skrzydłach, czy na oponach, czy prując po wodzie. Fabuła, no jakaś jest, ale jak to w grach wyścigowych stanowi ona tylko błahy pretekst do pokonywania kolejnych wyścigów i pięcia się po szczeblach kariery. Tym razem nasz Heros chce po prostu zostać ikoną numer 1 we wszystkich rodzajach wyścigów i w zasadzie to wszystko. Fabuła nie rozpieszcza i daje mętną zasadność, po co się jeździ. Dobre i to. Tak więc wybieramy naszego hipka, wysępimy jakieś darmowe furki i jazda. Cała gra składa się z wyścigów rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych, jak i wyzwań specjalnych. Jeśli chodzi o wyścigi, to czego tutaj nie ma? Szalone sprinty przez duże miasta, jak i wiejskie bezdroża, całkowita jazda bez trzymanki na wyścigach terenowych, gdzie naszym jedynym celem jest przebić się przez bramkę, a jak do niej dojedziemy, to już nasza sprawa, wyścigi motorówek, drifty, wykonywanie akrobacji lotniczych, motocross, czy zbieranie punktów Monster Truckiem na specjalnie przygotowanej mapie. Do tego dochodzą fajne patenty, jak ten, w którym uciekamy samochodem przed rozszerzającym się coraz szybciej polem. Takie odwrotne Battle Royale. Naszym celem jest zajechać jak najdalej. Gra upchała w sobie tak dużo możliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety, nie wszystko jest takie piękne, jakby się z początku wydawało. Ale to za chwilę. Za przejechanie wyścigu i ewentualną wygraną dostajemy trochę gotówki, skrzynie z fantami i followersów. Ci ostatni są dość ważni, bo pokazują postęp naszego hipka. Im więcej followersów, tym więcej możliwości się odblokowuje. Fajne jest to, że nie musimy ich zdobywać tylko na wyścigach, ale w zasadzie robiąc cokolwiek, nawet w swobodnej jeździe. Za pieniądze możemy kupić sobie upragniony wózek. Jest też waluta premium, za którą płacimy z własnej kieszeni, ale jest ona mocno opcjonalna. Dla tych, co są w gorącej wodzie kompanii, aby od razu mieć wózek za $1 000 000. Sam, nie będąc orłem w wyścigach, nie grindowałem jakoś szaleńczo, a w krótkim czasie stać mnie było w zasadzie na jakąkolwiek furkę z katalogu, także stresu nie ma. Nawet nie zajmując pierwszego miejsca, gra nas nagradza, także nie miałem poczucia straconego czasu, gdy zajmowałem drugie, trzecie czy 8 miejsce. Warto dodać, że za pojazdy można płacić i w growej walucie, i w premium, do wyboru. Ta ostatnia wpada od czasu do czasu po przejechaniu jakichś fabularnych wyścigów, ale ogólnie nie zaprzątałem sobie nią głowy. Każdy z pojazdów możemy tuningować. Robimy to w specjalnym garażu, który zwiedzamy w trybie FPP. Części dostajemy po wygraniu wyścigu. W zasadzie wystarczy być w pierwszej trójce, aby dostać kilka skrzyń. Te trafiają do garażu i tam możemy dopakować furę w mocniejsze bebechy, jak i odpicować ją na elegancki wiejski tuning. Spoilery, felgi czy lusterka za niewielką kwotę mogą być nasze. Nie ma tego dużo i są to raczej niuanse. Czego nie można powiedzieć o odmalowaniu naszego pojazdu czy naklejeniu obciachowych naklejek. Tutaj wybór jest ogromny i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o katalog pojazdów, też nie ma się do czego przyczepić. Oczywiście nie jest to Forza czy Gran Turismo, ale marek jest sporo i samochodów też jest pokaźna ilość, wliczając w to oczywiście także samoloty, monster trucki, motory czy motorówki. Część z fur musimy nabyć, aby odblokowały się kolejne aktywności na mapie. Są też niewielkie zadania, które możemy bić w dowolnym momencie, typu najwyższa prędkość na danym odcinku, drift, etc. Jest tego sporo, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że nasze rekordy widzą nasi znajomi, co tylko zachęca do ich bicia. Znaczy rekordów nieznajomych. No, chyba że ktoś lubi. Sama jazda to arcade pełną gębą. Każdy pojazd ma do dyspozycji nitro.
Furki jeżdżą sympatycznie, fajnie wchodzą w zakręty, fizyka jest w miarę ok, choć przydałoby się większe zróżnicowanie wśród kierowanych pojazdów. Owszem, inaczej się jeździ Monster Truckiem, a inaczej sportową furką, jednak wśród sportowych wozów już różnice są dość nieznaczne. Podobnie jak w Far Cry 5 gra nie ma nic wspólnego z realizmem. Tutaj też wystartujesz samolotem na 5 metrach, a spadek z jakichś chorych wysokości samochodem nie powoduje większych problemów. Samochody też nie ulegają zniszczeniom. Niby pojawiają się jakieś zarysowania, podczas jazdy po błocie karoseria się brudzi, jednak o pogiętej blasze możesz zapomnieć. Gra oferuje też zmienną pogodę z porami roku. Sama zmiana jest zupełnie zaskakująca. Grasz sobie normalnie, wchodzisz do trybu foto, powracasz i bam, już jest zima. O ile zmiany są trochę głupie, o tyle efekt zimy nagradza tą wpadkę. Tereny pokryte śniegiem wyglądają super. Oczywiście są zmienne warunki atmosferyczne, ale to chyba dziś nikogo już nie powinno dziwić. Nie wszystko jednak w The Crew 2 zagrało. Przede wszystkim część z zadań jest przeraźliwie nudna i powtarzalna. Na przykład aerobatics, w których musimy zbierać punkty, wykonując akrobację w powietrzu. Za pierwszym razem jest to nawet ciekawe. Niestety samych możliwości jest niewiele, więc za czwartym, piątym razem, wykonując dokładnie to samo, zaczyna to przeraźliwie nudzić. Dalej zupełnie dla mnie niezrozumiałe wyścigi z duchami. Głównie spotkamy się z tym przy ściganiu się po bezdrożach. Nie masz przeciwników, tylko duch, prawdopodobnie dewelopera. Szkoda, bo nie ma w tym żadnych emocji, zwłaszcza, że duch zawsze jedzie dokładnie tak samo i wyprzedzić go to żadna sztuka. Słabo też wypadły wyścigi motorówkami. Znaczy, jest to ograne nawet ok. Motorówki miło śmigają po wodzie, tylko ponownie nie ma w tym ikry. Kolejne zadanko do odhaczenia i zapomnienia. Jeśli znudziło Wam się wykonywanie zadań, możesz przełączyć się w jazdę swobodną i tutaj leży w mojej opinii największy plus produkcji. Całkowita, niczym nieskrępowana wolność. Wybierasz furę lub cokolwiek Ci pasuje i ruszasz na drogi USA. Autorzy zadbali o większość znanych miejscówek. Fajnie odwiedzić Statuę Wolności, Las Vegas czy Mount Rushmore. Jak dotrzesz do danej lokacji, zależy tylko od Ciebie. Jeśli jednak chcesz się od razu znaleźć w danym punkcie, tutaj autorzy przygotowali kolejną niezwykłą niespodziankę. Wybieramy ze świetnej swoją drogą mapy punkt znajdujący się w pobliżu naszego celu i gra przenosi nas w zasadzie bez loadingu. Z jednego końca mapy w drugi bez przestoju. To robi spore wrażenie. W każdej chwili możesz przetransformować się w jeden z 3 pojazdów. Nie ma problemu, gdy jadąc samochodem płynnie przechodzisz w samolot i dalszą drogę lecisz. I tutaj autorzy dali sporo swobody. Możesz podlecieć na przykład nad Nowy Jork, zmienić się w motorówkę i wylądować nią na głównej ulicy. Nie ma limitów w co, gdzie i kiedy chcesz się zamienić. Wszystko zależy tylko od Ciebie. Jeśli znudzi Ci się granie samemu, możesz zaprosić znajomego, aby dołączył do ekipy. I o ile można brać udział ze znajomymi w wyścigach, o tyle całkowita wolność bardzo szybko prowadzi do tego, że chce się próbować coraz bardziej absurdalne pomysły. Wjechanie samochodem na głowę Waszyngtona na Mount Rushmore? Proszę bardzo. Lądowanie motorówką na głowie Statuły Wolności? Nie ma problemu. Wpuszczenie niedźwiedzia na spory parking, aby poprzestawiał samochody? Czemu nie? Grając z Tomkiem Drabikiem, znanym także jako Kłas, świetnie się bawiłem, gdy wprowadzaliśmy w życie coraz bardziej odjechane pomysły i próbowaliśmy je realizować. Prawdziwa, nieskrępowana zabawa. Jeśli chodzi o grafikę, nie jest źle. Owszem, to nie ta liga co Forza, ale samochody wyglądają ładnie, a otoczenie może nie robi aż takiego wrażenia, ale wygląda schludnie i nie odrzuca. Świetnie wypada woda. Ubisoft także zaludnił USA i nie jeździmy po kraju po katastrofie nuklearnej, ale po ulicach chodzą ludzie i wykonują jakieś proste czynności. I nie, niestety nie można ich przejechać. Zawsze uda im się uciec przed samochodem, jak w stareńkim driverze. Obok ludzi jest też fauna. Zwierzaków jest mnóstwo. Sępy, niedźwiedzie, łosie, lisy. Dodatkowo za robienie im zdjęć możemy dostać dodatkowe punkty i followersów. Świat zdaje się żyć i choć w grach wyścigowych to niuans, to jednak fajnie mieć świadomość, że to nie wymarłe połacie terenu, ale coś tam się na nich dzieje. The Crew 2 to fajna gra. Ma w sobie coś, co sprawia, że uruchamiałem ją tylko po to, aby sobie pojeździć czy polatać, nawet bez brania udziału w wyścigach. Micha mi się bujała z samego faktu, że jadę w celach krajoznawczych. Crew 2 to też dziwna gra. Z jednej strony mamy tutaj wszystko, czego szukamy w wyścigach, z drugiej strony żadne z nich nie jest specjalnie wybitne. Od arcade'owe ścigałki i wynikające z tego głupotki. Robi wrażenie optymalizacja i sama prezentacja świata, jednak raczej pod kątem grafiki nikogo nie rzuci na kolana. Widoki,
choć czasem niezłe, nie mają startu do np. Assassin's Creed Origins czy Far Cry 5. Niemniej, można się fajnie, bezstresowo bawić, bez kupowania waluty premium. Po kilku wyścigach i tak kupisz wymarzoną furę. Zabawę nakręca tryb multi, jednak nie pod tym kątem, pod jakim zapewne myśleli twórcy. Same wyścigi są takie sobie, ale wprowadzenie w życie szalonych, absurdalnych planów cieszy i niesamowicie bawi. The Crew 2 to zlepek pomysłów z innych wyścigów, trochę z Burnouta, trochę z Need for Speed, wszystko wymieszane w kotle, co dało całkiem niezłą potrawę. Nie będzie to gra, o której będziemy wspominać przez długi czas, ale niewątpliwie da sporo chwil nieskrępowanej, czystej radochy.